Ta wiertarka po zmontowaniu zaczęła dosyć mocno iskrzyć i prawdopodobnie powodem tego iskrzenia jest wirnik. Wydaje się, że jest rozmiarem identyczny. Dobra, to co? To chyba mogę już zamykać rączkę. Tutaj muszę włożyć odgiętkę. Dobra, włączę teraz to urządzenie. Uwaga, bo będzie brzęczało. O, sprawdziłem ten wirnik dookoła. Zwarć na pewno tutaj nie ma. Mamy. Nie mamy. Prawdopodobnie to jest przyczyną, dla którego przy wyższym napięciu ta wiertarka zaczyna bardzo iskrzyć. Parę razy delikatnie puknąć tutaj drewnianym kołkiem, broń Boże nie jakimś metalowym młotkiem. Zaraz to wyjdzie. O, chyba już. Takie łożysko moglibyśmy zamienić dostępnym jak najbardziej dzisiaj łożyskiem o oznaczeniu 16100 i wirnik się w środku bardzo ładnie obraca, nic nie jest zablokowane. No, wydaje mi się, że wiertarkę mamy ponownie zmontowaną. Cześć, w tym dzisiejszym odcinku chciałbym wrócić do starej wiertarki wyprodukowanej przez grupę techniczną Baniocha, wiertarki typu PRC A16 z 1974 roku. Obejrzeliśmy już w jednym odcinku tę wiertarkę, rozmontowaliśmy ją na części, wyczyściliśmy ją dosyć dokładnie. Potem wiertarka została zmontowana i przetestowana, ale podczas tego pierwszego odcinka wyszły na jaw pewne usterki tej wiertarki i dzisiaj przynajmniej jedną z nich chciałbym się zająć. Przede wszystkim okazało się, że ten wyłącznik nie działa już dobrze, to znaczy czasem łączy, czasem potem nie można tej wiertarki wyłączyć, no czyli ewidentnie coś się z nim dzieje. On nawet widać, że jest tutaj ta obudowa częściowo popękana, także no ewidentnie to już nie działa dobrze. Ja zamówiłem w internecie taki współczesny zamiennik. Czy on jest równie solidny jak te oryginały, czy będzie tutaj przede wszystkim pasował? Zaraz to zobaczymy. Mam nadzieję, że uda się go dzisiaj wymienić. Tutaj jeszcze są takie drobiazgi do uzupełnienia. Na przykład nie mam do tej wiertarki pasujących tych zatyczek szczotkotrzymaczy. W związku z tym te szczotki jest niebezpieczeństwo, że wyskoczą. Na razie pożyczyłem jakieś takie zatyczki od innych wiertarek, bo tutaj te oryginalne były już połamane, ale tak czy inaczej trzeba niestety, zwłaszcza chyba jedną z nich, zabezpieczyć jeszcze dodatkowo taśmą, bo ona potrafi tutaj wyskoczyć. Także to muszę jeszcze znaleźć. Tego rodzaju zatyczki szczotkotrzymaczy. Wymieniliśmy tutaj też tę odgiętkę przewodu, bo ta oryginalna była już urwana. Natomiast później wyszła na jaw jeszcze jedna znacznie poważniejsza usterka. Ta wiertarka po zmontowaniu zaczęła dosyć mocno iskrzyć i prawdopodobnie powodem tego iskrzenia jest wirnik w silniku tej wiertarki. Niedawno pokazywałem taki odcinek o testerze wirników, czy właściwie fachowo nazywa się to chyba aparat do badania tworników typu WT1 z krakowskiej spółdzielni Wspólnota, urządzenie z końca lat 60. i tam między innymi dla przykładu spróbowaliśmy zdiagnozować usterki w tym wirniku i okazało się, że tutaj jeden z wycinków tego komutatora nie ma połączenia z innymi. Sam komutator został też przy okazji troszkę wyczyszczony i przypuszczam, że to może być powód tego nadmiernego iskrzenia. Tutaj, prawdę mówiąc, nie jestem pewien. Powiedziałbym, że nie widać gołym okiem jakiegoś uszkodzenia. Prawdopodobnie, no nie wiem, przepalił, odspoił, odlutował się tutaj jeden z tych drutów połączonych akurat z tym wycinkiem komutatora. Powiedziałbym, że tutaj tych uszkodzeń nie widać, aczkolwiek jak sobie teraz tak porównuję z innymi miejscami, to może faktycznie jest tutaj jakieś miejsce, które wygląda troszeczkę jakby inaczej. No nie wiem, tego nie jestem pewien. Prawdopodobnie trzeba by się dobrać tutaj do tego połączenia i spróbować jeszcze raz przywrócić połączenie tych drutów z tym wycinkiem komutatora, no chyba że to uzwojenie jest uszkodzone w jakimś innym miejscu. Tego przyznaję, nie wiem. No, trzeba się będzie zająć jeszcze tym wirnikiem, ale to pewnie już jakoś oddzielnie. Może uda mi się zresztą taki wirnik znaleźć na wymianę, pasujący akurat do tego typu silnika i tego typu wiertarki.
Aczkolwiek fajnie byłoby też spróbować naprawić ten wirnik, ale dzisiaj chciałbym zająć się przede wszystkim wymianą tego wyłącznika, potem jeszcze raz zmontujemy tę wiertarkę i zobaczymy, jak ona będzie działała. Chciałbym jeszcze raz popatrzeć na działanie tego wadliwego wirnika. Zajmijmy się może najpierw tym wyłącznikiem, a potem zamontujemy ten wirnik i przypomnę Wam jeszcze, jak wyglądał ten test przy pomocy aparatu do badania tworników. Aha, chciałem jeszcze dodać, że ta wiertarka, no tak jak większość pokazywanych tutaj na kanale urządzeń, jest w zasadzie już dzisiaj zabytkiem techniki. Także czy uda się nam ją do końca przywrócić do sprawności, czy nie, nie ma takiego w zasadzie ogromnego znaczenia, bo pewnie nie będzie ona już tak czy inaczej na co dzień pracowała, no ale jednak fajnie jest wykorzystać okazję, żeby poznać lepiej budowę i oczywiście ewentualnie spróbować naprawić takie w tym przypadku ponad 50-letnie urządzenie, a za wypożyczenie tej wiertarki tutaj do przeglądu i do prezentacji na kanale oczywiście bardzo, bardzo dziękuję Sławkowi. No dobrze, no to zobaczmy teraz, jak to będzie z tym wyłącznikiem i czy uda się go zastąpić współczesnym zamiennikiem. Tutaj mamy przewód zasilający, każda z tych żył przewodu zasilającego wchodzi tutaj w tym miejscu do wyłącznika. Tutaj wychodzą z kolei dwa przewody, które łączą się z kondensatorem przeciwzakłóceniowym, no i tutaj prowadzą już dalej te dwa czerwone przewody do uzwojeń silnika, a zielony jest połączony z masą silnika. Taki typowy pięciokońcówkowy kondensator przeciwzakłóceniowy ze spółdzielni inwalidów Silesia typu KPPZ 015 z września 1972 roku. Oglądaliśmy identyczne kondensatory przy silnikach od odkurzaczy mniej więcej z tego samego czasu. Teoretycznie można by ten kondensator stąd wyrzucić, ale tak jak już powiedziałem, jest to urządzenie stare, zabytkowe. Zawsze w takich przypadkach jednak wolę zostawiać te oryginalne elementy wyposażenia. Jak się będzie coś z tym kondensatorem działo, to go stąd po prostu wyrzucimy albo zastąpimy innym pasującym. Czyli tak, odkręcam tutaj dwa przewody, czy w każdym razie te dwa styki łączące przewody zasilające z naszym wyłącznikiem i odkręcam tu z drugiej strony te dwie śrubki, pod którymi przymocowane są przewody idące do kondensatora i wyłącznik mam już wymontowany. No to zobaczmy teraz, czy ten współczesny zamiennik kupiony na portalu aukcyjnym będzie tutaj pasował. No, nie mogę otworzyć, po prostu to rozerwę. Wydaje się, że jest rozmiarem identyczny. Sprawia dosyć solidne wrażenie. No dobra, to podłączmy. Sprawdźmy najpierw, czy on jest w identyczny sposób, czy połączenia są tutaj w identyczny sposób wykonane. Ok, czyli powinienem mieć w pozycji włączonej, powinienem mieć połączenie między tym a tym stykiem i między tym a tym, a nie powinienem mieć połączenia pomiędzy tymi w żadnej pozycji, pomiędzy tymi w żadnej pozycji i na krzyż też nie powinienem mieć w żadnej pozycji połączenia. Zobaczmy. Zobaczmy może najpierw, czy jest tak, jak powinno być. Teraz nie ma połączenia, teraz jest. Zobaczmy teraz te dwa, teraz nie ma, teraz jest. Ok. Zobaczmy na krzyż. Nie ma. Nie ma. Tu też nie powinno być. I tu nie powinno być, bo inaczej byłoby zwarcie. Ok, czyli jest to dokładnie tak samo zrobione jak w tym wyłączniku, który stąd wymontowałem. Możemy jeszcze go sprawdzić. Teraz nie ma połączenia. Teraz jest. Nie ma. Jest. Nie ma. Tu niby wszystko działa. Teraz nie ma. Jest. Nie ma. Jest. Nie ma. Jest. No wydaje się sprawny też ten wyłącznik, ale widzieliśmy w praktyce, że czasem coś się blokuje i on nie rozłącza. Także no, mogę go zostawić ewentualnie do jakichś testów, ale nie chcę go już tutaj w tej wiertarce zostawiać. Czyli tak, zamontujemy go w ten sposób. On no, na razie wygląda na to, że wszystko ładnie pasuje. Tutaj ten przycisk ładnie się pokrywa z tym, który był. Mam nadzieję, że jak się to jeszcze ładnie zablokuje. Patrzę, czy ten też... Ten się chyba troszkę mniej ruszał w tej obudowie. Ten mam wrażenie, że jest luźniejszy, tak jakby był troszkę krótszy.
No nie wiem, spróbujmy go najpierw włożyć. Tutaj przykręcam w takim razie od spodu przewody idące przez kondensator przeciwzakłóceniowy do uzwojeń silnika. Aha, muszę bardziej wykręcić śrubki. Ok, kondensator jest już zamocowany. A tutaj zamontuję te dwa przewody, tylko troszeczkę minimalnie je skrócę, bo one są troszeczkę za długie. One są nawet pocynowane. O, teraz będą fajnie się tam chowały w środku. Ok, mamy ten wyłącznik ponownie podłączony. Boję się, żeby on się tutaj nie ruszał za bardzo w tej rączce, w razie czego zaraz mu tu jeszcze jakąś podkładeczkę zrobię. Zobaczmy, czy ta blokada pasuje w otwór w rączce. No chyba tak, no. Aha, przepraszam, tutaj muszę odgiętkę włożyć. To zaraz. W ten sposób to wygląda. Blokada się tutaj blokuje. Myślę, że jest ok. Troszeczkę może z jakiejś gumy delikatnie. Może tutaj coś delikatnie podłożę odrobinkę za tym wyłącznikiem. O, tutaj wyciąłem taki kawałeczek gumy, który wkładam za ten wyłącznik. Może on sprawi, że będzie to się tutaj troszeczkę lepiej trzymało. Nawiasem mówiąc, mam tutaj oryginalne opakowanie od tego wyłącznika. Nie wiem, mogę Wam pokazać, jaki to jest typ, ale na portalach aukcyjnych, jak wpiszecie wyłącznik do wiertarki Celma, to coś takiego właśnie można znaleźć. No jak się okazuje, pasuje to tutaj całkiem nieźle. Dobra, to co? To chyba mogę już zamykać rączkę. Tutaj muszę włożyć odgiętkę. Tutaj muszę uważać, żeby te przewody się nie przycięły. No i próbuję teraz zamknąć tę rączkę. Tak. Tak. Chyba rączka będzie ok. Mogę już przykręcić tutaj 4 śrubki trzymające tę rączkę. Ok, i tutaj jeszcze są 2 śrubki, którymi ta rączka jest przykręcona tutaj do obudowy. Jeszcze tutaj sprawdzę dokręcenie tych z drugiej strony. Ok, rączkę mamy zmontowaną. Wyłącznik wydaje się całkiem fajnie działać. Blokada też. Czyli można powiedzieć, że przynajmniej jeżeli chodzi o gabaryty, bardzo dobrze na miejsce tego oryginalnego pasuje. Tutaj jeszcze a propos tych połączeń przewodów, to co można by tutaj zrobić, a czego ja nie zrobiłem, to jest zastąpienie tego przewodu dwużyłowego przewodem trzyżyłowym i podłączenie przewodu ochronnego tutaj do korpusu tej wiertarki dla bezpieczeństwa. Tutaj nawet jest taka wtyczka do przewodów trzyżyłowych, ale przewód jest tylko dwużyłowy. Wtyczka na pewno nie jest też oryginalna od tej wiertarki. Tutaj nawet było oznaczenie urządzenia w drugiej klasie ochronności na tabliczce. O, może tak będzie to widać na tabliczce wiertarki, ale ono wyraźnie zostało tutaj fabrycznie przekreślone. Czyli nie jest to urządzenie w drugiej klasie ochronności. Teraz chciałbym tutaj zamontować ten wirnik w wiertarce. Przypominam, że ten wirnik jest najprawdopodobniej wadliwy i zdaję sobie z tego sprawę, ale chciałbym mimo wszystko zobaczyć, jak ta wiertarka, jeszcze raz zobaczyć, jak ta wiertarka z tym wirnikiem działa, no a później trzeba będzie w porozumieniu ze Sławkiem podjąć decyzję, co z tym wirnikiem dalej robimy, czy próbujemy go tutaj warsztatowymi sposobami ewentualnie naprawić, czy szukamy takiego wirnika na wymianę. Ale na razie włóżmy ten do środka, tylko wcześniej przypomnę Wam jeszcze, jak wyglądało to badanie tego wirnika w odcinku poświęconym
aparatowi do badania tworników, czyli tak zwanej zwarciownicy WT1. O, tutaj mam właśnie tę zwarciownicę, którą oglądaliśmy już w oddzielnym poświęconym jej odcinku. Zresztą będziemy do niej jeszcze wracać, bo będę chciał obejrzeć całą budowę tego urządzenia. Tutaj układam wirnik w taki trochę może nieszczęśliwy sposób, bo powinienem tak naprawdę ściągnąć też tutaj tę tarczę łożyska, ale ona trochę opornie tutaj siedzi i przyznaję, że troszeczkę się boję, żeby ta aluminiowa część nie popękała. Przypomnę tylko bardzo szybko, że można tutaj sprawdzić kilka rzeczy. Można sprawdzić przy pomocy tego urządzenia ewentualne zwarcia między uzwojeniami wirnika. Ja stosowałem do tego taki nóż do tapet w odcinku o tym urządzeniu, ale znalazłem sobie z jakiejś puszki taką cieńszą blaszkę, która zaraz zobaczymy, jeżeli ona będzie tutaj się nadawała, to powinna być nawet dużo lepsza, bo w bardziej precyzyjny i bardziej czuły sposób będzie mogła zareagować na ewentualne zwarcia, ale z tego co wiem tutaj żadnego zwarcia nie ma. Mogliśmy też sprawdzić ewentualne uszkodzenia izolacji w tych uzwojeniach wirnika i przebicia na oś, czy na oś, czy na masę tego wirnika. W ten sposób dotykając tutaj jedną z tych sond do osi, drugą do wycinków komutatora. Uwaga, bo tutaj napięcie dochodzi w tym przypadku do 50 V przy połączeniu szeregowym, do 50 V przy równoległym do 100 V. No i jest jeszcze tutaj jedna końcóweczka, którą mogliśmy dotykając sąsiadujących wycinków komutatora obserwować natężenie prądu na amperomierzu i właśnie przy pomocy tej końcóweczki w jednej pozycji, chyba w tej, udało się ustalić, że tutaj wydaje mi się ten wycinek komutatora z sąsiednimi nie jest w żaden sposób połączony i później jeszcze potwierdziliśmy to badaniem przy pomocy zwykłego multimetru. Dobra, włączę teraz to urządzenie. Uwaga, bo będzie brzęczało. Wirnik jest już tam przyciągnięty. Zacznę może od tego badania tą końcówką. Tutaj na tych wycinkach komutatora mamy połączenie. Ja tutaj troszeczkę zmniejszyłem opór, żeby to było wyraźniejsze. Czyli tak, tutaj mamy. Tutaj już nie mamy, bo dotykam do jednego z tych wadliwych wycinków. Tutaj nie mamy. Tutaj będziemy mieć, ale muszę przekręcić troszeczkę w ten sposób ten komutator. Tutaj drga nam wskazóweczka amperomierza, a tutaj pozostaje zupełnie nieruchoma. Czyli tak, ten wycinek komutatora zupełnie nie reaguje. Zaraz to jeszcze zobaczymy przy pomocy miernika. A ciekawi mnie, czy ta blaszka tutaj by się nadawała. Założę może rękawiczki. Będzie mi wygodniej przekręcać ten wirnik. Właściwie to najlepiej na czas przekręcania wyłączać urządzenie. I sprawdzam, czy nie ma tutaj zwarć międzyzwojowych. Gdyby były, to ta blaszka by zaczęła tak jak w ten sposób charakterystycznie drgać. Ale tutaj nic takiego się nie dzieje. Sprawdziłem ten wirnik dookoła, zwarć na pewno tutaj nie ma. Sprawdzaliśmy, już nie będę tego robił, przebicia prądu pomiędzy uzwojeniami a osią wirnika też nie ma. No jest tutaj najprawdopodobniej jedno w tej pozycji wadliwe połączenie z jednym z wycinków komutatora. Nie sprawdzam już tych pozostałych, bo to robiliśmy i ustaliliśmy, że tylko ten jeden jest zupełnie odcięty, nie ma z nim połączenia. No a ja tutaj tak samo jak robiliśmy to już w tym filmie o zwarciownicy, mogę nawet przy pomocy zwykłego miernika też powtórzyć to badanie. Tutaj mamy połączenie, nie mamy. Czyli ten wycinek jest od sąsiednich, czy w ogóle od jakiegokolwiek innego
odizolowany. Myślę, że tę wadę naszego wirnika od wiertarki można by zilustrować przy pomocy takiego szkolnego modelu silnika. To jest troszeczkę inny silnik, ale podobnie, choć dużo prościej zbudowany. Mamy też tutaj taki malutki komutator. On ma co prawda tylko 5 takich dużych wycinków. W tym naszym wirniku i naszym komutatorze tych wycinków jest dużo więcej. Ale do każdego z tych wycinków jest połączony ten drucik, który prowadzi tutaj do uzwojeń wirnika i wydaje mi się, chociaż w tym naszym przypadku nie jest to tak widoczne jak tutaj, że po prostu przy jednym z takich wycinków ten drucik jest, nie wiem, spalony, przerwany i po prostu ten cały wycinek jest odłączony w momencie, kiedy szczotka przez niego przechodzi. Tutaj nie ma przewodzenia na uzwojenie tego wirnika. Prawdopodobnie to jest przyczyną, dla którego przy wyższym napięciu ta wiertarka zaczyna bardzo iskrzyć. Nawiasem mówiąc, ten silniczek też sobie przy okazji obejrzymy. Tutaj taka drobna naprawa jest potrzebna do lutowania jednego przewodu i brak tutaj jednej takiej blaszki, która pełni rolę szczotek, dokładnie tak samo jak szczotki w silniku naszej wiertarki. Nawiasem mówiąc, gdybyśmy chcieli troszkę dokładniej poznać, jak zrobione są takie uzwojenia w wirnikach silników komutatorowych, to mam takie dwie stare książki Jerzego Pustoły, Tadeusza Śliwińskiego, Budowa i działanie silników jednofazowych i małe silniki jednofazowe. Ta jest chyba nawet z 59 roku, ta jest troszeczkę późniejszym wydaniem z lat 60. I tutaj w tych książkach jest powtórzony chyba dokładnie tak samo rozdział o silnikach komutatorowych i o uzwojeniach. Może przesunę to tak. I o uzwojeniach wirników w silnikach komutatorowych. Tutaj uzwojenia wirników, uzwojenia komutatorowe. No jest to cały ogromny temat, który w tych książkach jest tylko bardzo skrótowo opisany. To nam oczywiście dzisiaj przy usunięciu tej awarii naszego wirnika od wiertarki nie pomoże, ale pozwoli zapoznać się trochę ze sposobem, z różnymi sposobami wykonywania i różnymi technikami i różnymi rodzajami uzwojeń silników komutatorowych. W każdym razie jest to bardzo ciekawy i temat, któremu warto będzie się kiedyś w jakimś oddzielnym filmie przyjrzeć. Może przy okazji rozmontowywania jakiegoś uszkodzonego wirnika od silnika komutatorowego. Pomyślałem sobie jeszcze, że skoro mamy tę wiertarkę rozmontowaną, to warto byłoby zrobić coś, czego nie zrobiliśmy do tej pory, czyli zajrzeć do łożysk tej wiertarki. Tutaj przy wyciąganiu wirnika wyjąłem jeden wianek z tego łożyska, ale została tutaj jeszcze zamontowana w środku cała bieżnia tego łożyska. Zaraz sobie z nią poradzimy, chociaż ona sprawia trochę kłopotu. Początkowo nie mogłem też zdjąć tej części, tej pokrywy, nie wiem, silnika, tej części wiertarki. Bałem się troszeczkę, że jak zacznę za to szarpać, to mógłbym tę aluminiową pokrywę uszkodzić. Ewentualnie można by tutaj włożyć takie może metalowe kawałeczki, które by posłużyły do stabilizowania tej pokrywy i wyciskać ją przy pomocy jakiegoś ściągacza. Ale ja po prostu, trzymając za tę pokrywę, postarałem się parę razy delikatnie puknąć tutaj drewnianym kołkiem, broń Boże nie jakimś metalowym młotkiem, w końcówkę tego wirnika i zobaczcie, w sumie bardzo ładnie i bez problemu to zeszło. Tu zresztą jeszcze trzeba to wszystko też, jak widać, wyczyścić i mamy tutaj łożysko widoczne. Zaraz będziemy mogli sobie zmierzyć rozmiar tego łożyska, no bo też głupio byłoby, gdyby ktoś zapytał w komentarzu, jakie rozmiary łożysk są w tej wiertarce, a ja bym tego nie wiedział, bo nie udało mi się tego rozmontować. Także to łożysko będziemy mogli zmierzyć, nasmarować, ewentualnie wymienić na nowe. Zaraz zobaczymy, jakie to jest. Tak jak powiedziałem, troszeczkę kłopotu sprawia wyjęcie tej bieżni łożyska, która tkwi tam zamontowana na końcu wiertarki. Tutaj można by zdjąć tę obudowę rączki ponownie, ale to niewiele, prawdę mówiąc, pomoże w dostępie do niej. Są takie specjalne ściągacze łożysk wewnętrzne, które z ząbkami zahaczają się od końca o krawędź tej bieżni łożyska i mamy coś w rodzaju takiego bezwładnościowego młotka, którym uderzamy w ten ściągacz i powoli wybijamy to łożysko. Ja przyznaję, że muszę się dopiero w taki ściągacz łożysk zaopatrzyć. Tego typu łożyska dosyć rzadko zdejmuję, ale udało mi się chyba tę bieżnię, zaraz zobaczymy, czy faktycznie się to uda, wyjąć przy pomocy takiego narzędzia. Tutaj ono jest tak dosyć mocno zaostrzone, oszlifowane na końcu i bardzo ładnie wchodzi
dokładnie w taki sposób, że zahacza się tam o krawędź tego łożyska. No i teraz uderzając nawet bardzo delikatnie kluczem albo jakimś niedużym młotkiem, równomiernie z każdej strony po troszeczkę, raz z jednej, raz z drugiej, myślę, że uda nam się tę bieżnię wyjąć. Zaraz to wyjdzie. O, chyba już. No i zobaczcie, fajnie udało się tę bieżnię łożyska wystukać, czyli nawet przy braku takiego profesjonalnego ściągacza łożysk przy pomocy takiego prowizorycznego narzędzia, czy czegokolwiek innego, co da się tutaj wygodnie od środka zahaczyć o tę dolną krawędź łożyska, można je po prostu wystukać. Jeżeli chodzi o to mniejsze łożysko tutaj od strony komutatora, to na nim jest napis po rosyjsku cyrylicą 4GPZ i jest numer 6010. I teraz sobie przypominam, że dokładnie takie łożysko znaleźliśmy w silniku od odkurzacza, od radzieckiego odkurzacza z lat 60., od odkurzacza Czajka. Aczkolwiek nie wiem, czy ten silnik nie pochodził czasami gdzieś z początku lat 70. i czy nie był wymieniany. Było to dokładnie takie samo łożysko. To oznaczenie 4GPZ oznacza czwartą państwową fabrykę łożysk, po rosyjsku четвертый государственный подшипниковый zawod, która mieściła się w obecnym mieście Samara. Wtedy w czasach II wojny światowej i po wojnie, nie pamiętam do którego roku, nazywanym Kujbyszewem. To były dawne moskiewskie zakłady łożyskowe, które podczas II wojny, chyba w 40 czy 41, przepraszam, w 41 roku ewakuowano do Kujbyszewa i tam właśnie powstała ta czwarta państwowa fabryka łożysk. Do dzisiaj w mieście Samara nad Wołgą istnieje, o ile wiem, czwarta samarska fabryka łożysk. Bardzo trzeba uważać na to oznaczenie, bo 6010 to są u nas zupełnie inne łożyska, to jest jeszcze radzieckie oznaczenie, które nie zawsze pokrywa się z, w cudzysłowie, naszymi współczesnymi oznaczeniami. Tak jak sobie sprawdzałem, można to zobaczyć w filmie o silniku od odkurzacza Czajka, to łożysko powinno odpowiadać naszym łożyskom, które można dzisiaj kupić o oznaczeniu 16100. To powinno być łożysko o, sprawdźmy to, zewnętrznej średnicy 28 mm, tak? Bocznej szerokości czy grubości 8 mm, tak? I średnica wewnętrzna, czy ta średnica osi wirnika powinna wynosić 10 mm. No, tu mniej więcej tak mi pokazuje. Trudno mi jest uchwycić tę końcóweczkę, ale to będzie 10 mm, czyli takie łożysko moglibyśmy zamienić dostępnym jak najbardziej dzisiaj łożyskiem o oznaczeniu 16100 i o wymiarach 10 mm wewnętrzna średnica, 28 mm zewnętrzna średnica i 8 mm grubość tego łożyska. Ale ono tutaj, szczerze mówiąc, bardzo solidnie, jak założę tą bieżnię łożyska na ten wianek, to ono tutaj bardzo solidnie siedzi, tak. Prawdę mówiąc, ja nie wyczuwam tutaj w ogóle żadnych luzów, także ja bym powiedział, że włożymy to z powrotem, nasmarujemy tylko to łożysko. A spójrzmy, jaki rozmiar ma to łożysko. Niestety tutaj od tej strony zupełnie nie widzę żadnych oznaczeń. Ono, no tak, przy takim bardzo pobieżnym badaniu też luzów na pewno na nim żadnych nie czuć. Na pewno wymaga ono nasmarowania. Tutaj jest jakieś oznaczenie P6 z boku. Zobaczmy. Wyzoruję tylko miarkę. Zewnętrzna średnica, momencik, 35 mm. Tutaj mi 34,98 pokazuje, ale to będzie 35 mm. Moment, ja sobie to zapiszę. 35. Wewnętrzna średnica, no to będzie 15 mm. Tutaj 14,92 mi pokazuje, jak dotykam do osi wirnika.
14,97. To będzie 15 mm wewnętrzna średnica. A grubość tego łożyska trochę trudno będzie mi zmierzyć, chociaż może nie. No to będzie 11 mm grubość tego łożyska. Czyli to łożysko 35 na 15 na 11 mm to jest dokładnie to samo. Zobaczcie, idealnie pasuje. To jest taki sam rozmiar łożysk, jakie wymienialiśmy kiedyś w silniku od pralki Frania, silniku typu BZF WR 120/78. Nawet mam tutaj jeszcze zapasowe łożyska tego typu. Sprawdzę, czy to na pewno jest to. Tak. I to jest łożysko z oznaczeniem 6202/6202. Wymiary 35 zewnętrzna średnica, 15 wewnętrzna i 11 grubość tego łożyska. To jest dokładnie to, co mamy w tej wiertarce. A tutaj, nawiasem mówiąc, znalazłem jeszcze właśnie to wspomniane łożysko, które wyjąłem z silnika od odkurzacza Czajka, oznaczone tutaj też symbolami 4GPZ, czyli czwarta państwowa fabryka łożysk w ówczesnym chyba jeszcze Kujbyszewie, jeszcze nie Samarze. I też jest tutaj to nieprzystające do współczesnych oznaczeń numer 6010, czyli to jest obecne łożysko 16100 o wymiarach 28 mm na 10 mm wewnętrzna średnica na 8 mm grubość tego łożyska. Tutaj wyraźnie widać, że ten wianek jest uszkodzony i pęknięty. Myślałem wtedy w tym silniku od odkurzacza Czajka, że uszkodzenie tego łożyska odpowiada za jego silne iskrzenie, ale okazało się, że wymiana łożysk nic nie pomogła, jednak uszkodzenie leżało w wirniku. Prawdopodobnie dokładnie tak samo jak w tym przypadku. Dobra, to zidentyfikowaliśmy tutaj łożyska w tym wirniku. Ja jeszcze dla porządku napiszę to w opisie tego odcinka. Chyba te łożyska tutaj zostawię, bo one nie sprawiają jeszcze wcale złego wrażenia. Ten wirnik się w nich całkiem fajnie obraca i nasmaruje tylko te łożyska. Gdybyśmy je zdejmowali, to taki prosty ściągacz łożysk tutaj w zupełności wystarczy. Przepraszam, zahaczylibyśmy po prostu ten ściągacz tutaj o to łożysko, ten trzpień o oś wirnika i kręcąc byśmy je ściągnęli. To drugie też trzeba by ściągnąć przy pomocy tego, ten wianek też trzeba by ściągnąć przy pomocy tego ściągacza, założyć nowe łożyska, włożyć ten wirnik do środka, ale wydaje mi się, że tutaj po prostu je nasmarujemy i zostaną te w sumie fajne, oryginalne dwa łożyska. To nie wiem dokładnie, pewnie polskie, aczkolwiek oznaczenie może być tu z drugiej strony, no a to radzieckie łożysko z fabryki w Kujbyszewie, czyli w dzisiejszej Samarze. No dobra, muszę w takim razie tę bieżnię łożyska włożyć tam z powrotem do środka. Pomyślałem sobie, że zrobię to ewentualnie takim drewnianym kołeczkiem, który tu bardzo ładnie do niej pasuje. O. I teraz delikatnie postukam w niego. Już wydaje mi się, że ta bieżnia ładnie tam głęboko siedzi. Jeszcze taką podkładeczką się posłużyłem, która idealnie pasuje w ten otwór w obudowie i dopchnęła tam ładnie, o, tutaj na końcu tego drążka dopchnęła tę bieżnię łożysko ładnie tam do końca. No jak trzeba ją będzie znowu wyjąć, to posłużymy się znowu tym narzędziem. O, zahacza się tam o koniec tej bieżni, chociaż wolałbym zaopatrzyć się faktycznie w taki bardziej profesjonalny ściągacz łożysk, chociaż nie wiem, czy takie chińskie ściągacze łożysk będą solidniejsze od tego. To ja jeszcze nasmaruję tutaj ten wianek i włożymy go zaraz do środka. Tutaj nałożyłem też smaru do środka, do tej bieżni. Wkładam teraz wirnik. O, myślę, że ładnie wszedł. I teraz nałożymy tutaj tę tarczę, tylko nasmarujemy też jeszcze wcześniej to łożysko. Zaraz zetrę nadmiar tego smaru. Ok, no i spróbuję teraz ponownie nałożyć tę tarczę łożyska. O, już to jest
ładnie dopasowane, nawet tutaj chyba się te otwory na śruby pokrywają i wirnik się w środku bardzo ładnie obraca, nic nie jest zablokowane. No dobra, jeszcze tutaj nie szczędząc smaru nasmarowałem całą tę przekładnię i spróbuję to teraz zmontować. Ok. Wydaje mi się, że już się trzyma wszystko, czyli możemy tutaj przykręcać teraz 4 mocujące śruby. O, tutaj nawet widzę, że ktoś kiedyś zrobił taki znacznik na tej obudowie i wyraźnie się to wszystko idealnie pokrywa, tutaj wszystkie te 3 części. Tak. Jeszcze ją dla porządku minimalnie dokręcę ręką. No, wydaje mi się, że wiertarkę mamy ponownie zmontowaną. No to teraz wkładam tutaj szczotki. Te dekielki niestety będę musiał prawdopodobnie nadal zabezpieczać taśmą, żeby one nie wyskoczyły, bo one tutaj nie do końca pasują. O, tutaj tą drugą zakrętkę szczotkotrzymaczy też pożyczyłem od takiej szlifierki Grupy Technicznej Warszawa, chociaż ona też nie jest idealna. Troszeczkę się gwintem różnią, no ale ta zatyczka, która tutaj była, kompletnie wyskakuje. Dobra, myślę, że możemy teraz zrobić próbę tej wiertarki. No dobrze, to na koniec zróbmy jeszcze test tej zmontowanej wiertarki. Ja podłączę ją nie bezpośrednio do sieci, nie przez regulator napięcia, tylko szeregowo w obwód włączę żarówkę, tak jak to bardzo często tutaj na kanale przy różnych testach starych urządzeń robimy. Włączę zasilanie i zobaczmy teraz. Muszę przyznać, że troszeczkę jednak iskrzy ta wiertarka, aczkolwiek podłączona w ten sposób przy nieco obniżonym napięciu dzięki tej włączonej szeregowo w obwód żarówce nie jest to iskrzenie aż tak bardzo dotkliwe jak wtedy, kiedy podłączyłem poprzednio tę wiertarkę bezpośrednio do sieci, także można by powiedzieć nawet, że prawie mogłoby to być. No jednak tutaj, zwłaszcza na tej szczotce, po mojej lewej stronie widać, że troszeczkę to się ciągnie tak po komutatorze, te iskry. Wyłącznik na pewno bardzo ładnie działa. Czyli to jest coś, co na pewno warto było zrobić. Ten oryginalny, który tutaj był, już czasami zwłaszcza nie wyłączał, kiedy wiertarka działała. Natomiast no, przynajmniej udało nam się w tym odcinku zdiagnozować przyczynę, prawdopodobną przyczynę, dla której ten wirnik prawdopodobnie zbyt mocno iskrzy. No ale przede wszystkim cieszy mnie bardzo, że w tym odcinku, właściwie w 2 odcinkach poświęconych tej wiertarce, dosyć dokładnie obejrzeliśmy sobie jej budowę. Wymieniliśmy tutaj odgiętkę przewodu, wyczyściliśmy wszystko. Dzisiaj jeszcze sprawdziliśmy, jakie łożyska, 2 różnych rozmiarów znajdują się tutaj w tej wiertarce. Nadal muszę poszukać do niej tych zatyczek, zakrętek, szczotkotrzymaczy, no bo te są pożyczone, tak jak już mówiłem. Zresztą tę szlifierkę Grupy Technicznej Warszawa, od której pożyczyłem te zatyczki, też sobie przy okazji obejrzymy. Pomyślałem jeszcze, że na próbę, żeby wyeliminować różne możliwe przyczyny, usunę tutaj, odłączę po prostu na chwilkę ten kondensator przeciwzakłóceniowy, nawet jeżeli on wygląda na pierwszy rzut oka całkiem dobrze. Po prostu zamiast tego kondensatora poprowadziłem przewody bezpośrednio już tutaj do tych przewodów łączących się z uzwojeniami silnika. Nawet nie musimy tej rączki przykręcać, wystarczy, że ją na próbę na chwileczkę zamkniemy. No dobra, zobaczmy. Mamy tutaj żarówkę podłączoną szeregowo.
Nie jest źle, ale przyznaję, że chyba nie widzę różnicy, czy był tutaj ten kondensator, czy nie. Są takie momenty, że działa to całkiem dobrze, ale jednak troszeczkę czasami zaczyna. Troszkę za bardzo się te iskry tutaj ciągną. Powinny się tak regularnie żarzyć. Dobra, a podłączę się do regulatora napięcia i troszeczkę zwiększymy napięcie. Tak, teraz zwłaszcza widać to większe iskrzenie. O, chyba znowu trafiliśmy na ten wycinek komutatora, między którym nie ma połączenia. Teraz powinno ruszyć. No dobra, to myślę, że więcej nic nie wymyślimy. Czy z kondensatorem, czy bez, działa to mniej więcej tak samo. To ja ten kondensator włożę z powrotem, bo to jest jednak oryginalna część tej wiertarki. I zaraz jeszcze raz zrobimy próbę po włożeniu tego kondensatora. Ok, kondensator jest już włożony ponownie do środka. Te przewody sobie schowam. No i zobaczmy. Nie widzę kompletnie żadnej różnicy. Teraz nawet powiedziałbym, że całkiem nieźle to wygląda. No i to chyba wszystko. No, do prezentacji takich niedługich ta wiertarka jak najbardziej się nadaje. Nawet w takiej konfiguracji myślę, że można byłoby nią taką czy inną dziurę wywiercić. Nie śmierdzi tutaj żadną spalenizną. No troszeczkę jednak za bardzo iskrzy. Prawie i byłoby dobrze, ale jednak, zwłaszcza tu na jednej szczotce, troszkę za bardzo to widać. Także no zobaczymy. Może w przyszłości zajmiemy się wymianą wirnika w tej wiertarce od innej tego typu i zobaczymy wtedy, jak to będzie działało. Może spróbujemy też usunąć tę usterkę z tego oryginalnego wirnika. W każdym razie bardzo fajnie, że mogliśmy tę wiertarkę grupy technicznej Baniocha z 1974 roku obejrzeć. Jeszcze raz bardzo dziękuję Sławkowi za tę możliwość. No a my widzimy się niedługo w kolejnych odcinkach o kolejnych starych urządzeniach. Cześć i do zobaczenia.